Boże, jak ja wyglądam po takiej podróży. Aż wstyd się nagrywać. Ale co? Witamy na Filipinach. Godzina 4 rano, czasu lokalnego, ale się jakoś nie czuję strasznie zmęczona po tej podróży. Jest okej. Uwierzcie mi, po tak długiej podróży widok normalnego łóżka oraz miejsca, gdzie można się umyć, daje niesamowite powody do szczęścia. Nawet jeżeli hotel ma swoje lata świetności za sobą, pokoje są dosyć brudne, a tym bardziej łazienka, nie ma tam żadnego mydła, ale jest w miarę ciepła woda oraz głośna klimatyzacja. Jesteśmy tu tylko przyjazdem, ponieważ miasto Cebu nie ma zbyt wiele do zaoferowania, ale przede wszystkim słynie z niskiego poziomu bezpieczeństwa. Instaluję aplikację Grab do zamawiania taksówek, dodaję kartę Revolut i jedziemy do portu. Lokalną odmianą kuchni są tutaj tak zwane gary, czyli dania wystawiane przez gospodynię, która rano gotuje wszystko, co ma pod ręką i wystawia na sprzedaż. Króluje głównie kurczak oraz wieprzowina, oczywiście z dodatkiem ryżu, ale ja również znalazłam coś dla siebie. Pierwsze gary zaliczone, czyli zupka z warzyw z ryżem. W większości jest tutaj mięso, więc nie mam do wyboru zbyt dużo, ale zupka jest ok. Z imbirem, fasolka, ogórek, nie jest źle. I za to wszystko 10 zł, za te wszystkie małe rzeczy. Spoko. Z wyspy Cebu na Bohol można dotrzeć dwoma promami: Ocean Jet lub Supercat. W Ocean Jet są dostępne 3 klasy: biznes, turystyczna lub na świeżym powietrzu. Cena za bilet to 500 peso, ale uwaga, to nie jest ostateczna cena, ponieważ przy wejściu do terminala czeka Was jeszcze terminal fee oraz opłata za bagaż. Oczywiście wszystko w osobnych miejscach, aby każdy z filipińskiej obsługi miał swoje zajęcie. Klasa na świeżym powietrzu, chociaż najtańsza, okazuje się najlepsza. Zamiast klimatyzacji orzewia tutaj świeża bryza wody, a podróż umila piękny zachód słońca. Taksi z portu Tagbilaran do Alona Beach kosztuje podobno 600 peso filipińskich, ale zbiliśmy cenę do 500, tylko ja się modlę, żeby na końcu kierowca nadal chciał taką cenę, bo nie włączył oczywiście tego taximeter, więc zobaczymy, czy jest uczciwy. Pewnie ten tricykl, jak to jest po polsku? Taki motorek. Pewnie ten motorek kosztowałby mniej, ale mamy trochę bagażu i jest już późno, chcemy tam szybko dotrzeć, żeby jeszcze trochę skorzystać z wieczora. Mały kiciuś. O, patrz, już się bawi. Już mamy lokatora nowego, patrz. Koteł. Wszystko super, ale teraz nie mogę się pozbyć tego wariata spokoju. Siedzi, wszystko niszczy, biega cały czas mi po wszystkim. I co? I co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Można powiedzieć, że do miejsca docelowego odpoczynku przy Alona Beach podróż zajmuje 3 dni, ale czy jesteśmy zmęczeni? Jakoś nie tak bardzo, jednak temperatura, ciepła i ekscytacja robią swoje i idziemy w piątek na miasto. No, droga na plaży nie jest zbyt przyjemna, taka ciemna, ja bym tutaj sama nie chodziła. Fakt, że podobno jest blisko, ale bez przesady, no tu nic nie widać. Na pierwszy ogień na kolację idzie restauracja Piramid. Bo coś tu znalazłam dla siebie. Wegetariańskie curry. I to prawda, ceny nie są takie typowo filipińskie, niskie. Nie no, pizzy nie będę jeść. Albo można jeszcze pad thaja zjeść. Mój klasyczny rum z kolą zero za 90 pesos. A tutaj piwo Red Horse, które ma prawie 7%, całkiem mocne. Trochę Tajlandii na Filipinach. Porcja spora, ale co to dla mnie? No tu ci dałam pad thaja, widzisz? Nie lubisz czegoś takiego. Nie mogę z tego piesa, jak to nie patrzy takimi oczkami, no co ja mam mu dać?
Boże. Knajpka jest spoko, ale taka bardzo dla turystów. Jest tu kuchnia mieszana, tajska, filipińska, jeszcze jakaś tam inna. Są nawet niemieckie piwa, różne rzeczy. No, na kolację okej. Warto było jechać tyle czasu? Oczywiście, żeby siedzieć sobie teraz w ciepłym miejscu i pić rum. Co to jest? Jaszczurka? A tutaj druga. O mamo. Jak dotarliśmy z Cebu do Panglao, obok Bohol, to już było ciemno, więc nie wiem jak to wygląda w dzień. Jestem taka na razie podekscytowana. Jest trochę tak, jak sobie to wyobrażałam, czyli Alona Beach jest bardzo turystyczna, jest dużo knajpek, ale jest to fajny klimat. Ja czegoś takiego potrzebowałam, bo właśnie myślałam, że przyjadę, będzie ciepło, mogę sobie wypić drinka na plaży. W tym czasie, kiedy w Polsce jest po prostu mróz. To jest cudowne uczucie. Przyznam, że przez najbliższe 2 dni jeszcze nie zamierzam nic robić, tylko odpoczywać, żeby kolejne 7 nadrobić. Ale zobaczę, jak mi wyjdzie to odpoczywanie, bo trochę chyba nie potrafię tego robić. I co? Dobranoc. Pogoda dzisiaj trochę nie sprzyja nic nie robieniu i leżeniu na plaży, bo jest pochmurno i pada deszcz. No niestety, takie uroki Filipin i tutejszego klimatu, ale nawet jak pada, jest przyjemnie i ciepło i tak się chyba tam wybierzemy, no bo co tutaj robić? Od 2 godzin niestety nic się nie zmienia. Cały czas leje. Po pięknej plaży mogę sobie najwyżej tylko pomarzyć i suchym piasku, ale co z tego? Chowam ten aparat i biorę GoPro i idę na ten deszcz. No trudno, nie będę tracić dnia. Dzisiaj w dzień ta droga na plaży wygląda elegancko, ale w nocy... W nocy tutaj strach przejść, jak jest ciemno. O, dzieciaczki! Hello! Hello! Tam jest to Dumaluan Beach i White Beach, które są ładniejsze od Alona, bo Alona jest dosyć wąska. No, woda po deszczu trochę ma syfów. Znowu pada, rzeczywiście. Trudno. A tutaj widzę, że sami lokalni ludzie, Filipińczycy się kąpią. O, jak romantycznie. Pod palmą trochę nie jest bezpieczne schronienie, bo można dostać kokosem w głowę. No ale gdzie tu się schować? To jest ta główna ulica imprezowa, którą szliśmy wieczorem. Teraz w dzień są tylko knajpki i sklepy, jest w miarę spokojnie. Dopiero wieczorem się obudzi do życia. Tutaj tak ta muzyka waliła. No niestety faceci, jak zapomnicie klapek, no to na Filipinach maksymalny rozmiar to 41. A nie, jeszcze 42 widzę, przepraszam. Co tu można zjeść dobrego? Mango suszone. To 210 pesos. Same pewnie syfy z cukrem. Chipsy z banana. Jedzonka dla kota nie ma takiego typowego, ale wezmę taką mielonkę. O, tu są jakieś lokalne rumy, tak mi się wydaje. 75 peso, taki rum. Boże, to przecież jest... Ile to jest 75? 5 zł. Ten jest light za 65 peso, Boże. Co ja piłam w tej knajpie? Proszę bardzo, litry rumu 140 peso, 120 peso. Przyjazny kraj dla pijących ludzi. To jest chyba coś takiego jak Malibu, widzę podróbka. Kokonot, ile to kosztuje? To już 155. Drogo. Teraz próbujemy dojechać z Alona Beach na Dumaluan Beach tym motorkiem. Pan mówi, że to kosztuje 200. Ja mówię 100. Nie, 150. Ja mówię nie. Idziemy dalej szukać. Może się uda. Nie udało się za 100, ale za 150 to trudno. Ale z powrotem będziemy negocjować bardziej. O nie. Jezu, jak on tutaj zjeżdża z tej drogi, ja się boję, że to się wywróci. Nie no, tutaj dojść z Alona to chyba daleko jest na pieszo bardzo.
No co, przy Dumaluan Beach jest resort i wejście na plażę jest płatne, ale tylko 50 peso za 2 osoby. Dobra, tutaj jeszcze jest syf, dużo ludzi, ale tam będzie ładniej dalej, mówię Ci. Trzeba przyznać, że GoPro nagrywa się dużo szybciej i łatwiej. No a z aparatem trochę więcej roboty i nie jest wodoodporny niestety. Ale dobra, teraz jest aparacik, może trochę lepsza jakość. Jestem na Dumaluan Beach. Dojedzie się tutaj tym motorkiem z Alona Beach. Można się targować. Pan mówił najpierw 200 peso, ja stargowałam do 150, chociaż chciałam 100. Może się uda jeszcze z powrotem. I co tutaj czytałam, że plaża jest szersza i lepsza od Alony. No i tak, może jest, ale był deszcz, więc teraz jest część zalana. No niespecjalnie to wygląda, akurat dzisiaj. I jest sporo osób, bo tutaj jest resort duży, ale idziemy w kierunku White Beach dalej i może tam będzie spokojniej. No mi tak szkoda tutaj tych piesków, zobacz. Na pewno jest takich łódek tutaj, brzydkich, zniszczonych. I na Dumaluan Beach miało nie być tych tam dalej, ale są. Mądre są te pieski, takie spokojne. Ostrzegali, że na Filipinach jest dużo psów i trzeba się szczepić na wściekliznę. One tylko chcą jedzonka i są naprawdę spokojne. O. Siemka. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak wyglądają wakacje w raju, to jest trochę mokro. Udało nam się znaleźć daszek, co nam się nic nie stanie, najwyżej można zmoknąć, ale gorzej ze sprzętem. Myślałam, że to zaraz przejdzie. Do knajpy jest w sumie niedaleko. A co, to dzieciaki dalej się bawią, jakoś im to nie przeszkadza. Nasza wybawicielka. Czuję się to trochę mokro, ale jest ciepło i w ogóle to nie przeszkadza. No, thank you. No. Thank you. Ładne było. No, jest cheaper price. Z tą biżuterią na plaży to nie dają spokoju. No tu jest tak bardziej resortowo. Widać, że ludzie przyjeżdżają na jakieś all inclusive, siedzą tylko w hotelach. Klimat całkiem dobry. Na hamaczku można by było poleżeć. O. Mokry. Tutaj w okolicy Dumaluan Beach ciężko znaleźć knajpę, która nie jest w resorcie, więc pan dzwoni, żeby nam załatwić miejsce. No i nie udało się ani do restauracji Agrotata, ani do Oceaniki. Nie wejdzie się, jeżeli się nie jest gościem hotelowym. Więc udało się usiąść w Dumaluan Beach Resort. Warzywka w sosie chińskim to jedyne, co mogłam wybrać z karty. Jeszcze były te pieczarki na gorącym półmisku i to wszystko, ale są całkiem ok. I to w sumie dobry przykład tego, jak Filipińczycy są leniwi. Siedzimy z talerzami, no już jakieś może 10-15 minut, oni sobie siedzą tam z tyłu, widać ich. Gadają, nikt się nami nie przejmuje, po co? A coś chcielibyśmy jeszcze nawet domówić, bo w sumie znowu się rozpadało i taka pogoda, tak powiem, że barowa. Siema. I co teraz? Rozliczenie kosztów. Soczek 120, ryż 45 dwa razy, piwko 75, tu moja warzywka 240. A, jeszcze rybka 396 i rum z kolą. 1021 to było łącznie. Teraz trzeba motorkiem wrócić do hotelu. Co, zaczynamy negocjacje z panem. Hello. How much can we go to the Alona Beach? 150. 150. On 100, it's okay? Lur! Hanyo! Aluna! 100. It's okay? 120, sir. 120, sir. 120? No? 150. 120? Yeah. That's okay? Okay. That's okay. Thanks. A ten ma pan chyba pierwszeństwo, bo się pytali go, czy zabierze. No. Ale tu ciasno jest. Weź się trochę posuń. Tutaj po tych wybojach nieźle daje. Dobra, ładnie daliśmy z tipem 150, bo do naszego resortu jest trochę dalej niż do Alona Beach, do centrum. Po całym dniu na plaży nawet nie wiem kiedy zasnęłam. I to na parę godzin. Może organizm jeszcze nie jest tak do końca dostosowany po tej zmianie czasu i po tej długiej podróży,
ale zbieram się i idę na wieczorną Alona Beach. Mamy widok na główną ulicę Walona. Jest tutaj dosyć głośno, ale jest od razu klub, bar, wszystko. Ludzie chodzą. Dziewczyny do wzięcia, chłopaki do wzięcia, pełen wybór. Ale przyznam, że trochę bieda. Spodziewałam się takich fajnych meksykańskich, wiesz, z pomidorami, a jest co, tylko jakaś sałata, ogórek i 2 sosiki. A to co jest? Jakiś stek, tak? Nie wiem. Nie chyba. Razem jakieś 55 zł. Jak są 2 dania i 2 rumy, to chyba spoko cena. Rum za 90 pesos z kolą. Jak tu można nie pić? Barze Cocoa Vida jest taka muzyka bardziej rockowa, spokojna, jakieś takie ballady. Nie ma tej rumbanki, tak jak na tych innych ulicach. Ale co, jest godzina prawie 1, już zamykają, więc nie wiem, czy tutaj są kluby, czy tam restauracje, które są czynne dłużej, jak ktoś lubi imprezować do rana. Kaluna dalej czynna, ale dużo strasznie ludzi.